What's your name? My name is Abha? Abha. Ktoś zapyta, Tomek, a ile bezdomnych dzieci? Ludność Bangladeszu to w 2001 roku 166 milionów ludzi. Na tak mały kraj, 2 razy mniejszy, nieco ponad 2 razy mniejszy niż Polska. I wyobraźcie sobie, na 166 milionów ludzi, uwaga, uwaga, kierownik idzie, jest około 2 miliony ponoć statystycznie dzieci bezdomnych na ulicy. I ktoś powie, 2 miliony, ale to dużo. Moi kochani, na 166-milionowy kraj to jest malutko. Czemu malutko? Już wam mówię. Religia. O, jakieś gówno wlazłem. Religia. Bo tutaj rodziny są wielopokoleniowe. I tak, ktoś się ożenił z sąsiadką, z siostrą, z kuzynką, więc na dobrą sprawę te więzi są tak bliskie, że ci ludzie, jak nawet stracą rodzinę, ojca, matkę, brata, siostrę, to i tak ktoś ich przygarnie. Dlatego jest tak mało bezdomnych dzieci i ludzi ogólnie na ulicach Bangladeszu. Mój koleżka. Witam Państwa w jednym z najstarszych lokali w Starej Dace, Haji Biryani, utworzone w 1939 roku. Tu kierownik ogarnia, kupujemy biryani. Ze względu na to, że jest jedno z najbardziej znanych, to ludzi dużo. Patrzcie, jaki przemiał. Nie ma stolika drugiego. Ale jaja. Ale na full wytkane. Miejscowa popularna. Siemandero, mordeczki. Na ścisk normalnie na... Zobaczcie, palca się nie da włożyć normalnie, tyle ludzi. Zobaczcie, ziomek po prostu ładuje tutaj na grubo. Ale jakie talerzyki, zobaczcie, z liści talerze. No tego to jeszcze nie grali. Zobacz. Ale ja, żeby tutaj kolegi nie... Plates. Z liści talerze zszyte. Wykałaczkami. One plate costs 200. Okej, byli. Lokal drogi. Ale ponoć ma specjalną formułę przygotowywania biryani. To jest... This is beef? No, mutton. Mutton. Biryani z owcy. Z młodej owcy. Patrzcie, jakie lustro. Poszerzenie perspektywy. Bardzo mi się podoba ten zabieg. Kolega sprząta, ale jest po prostu, powiem wam, normalnie ruch ze względu na to, że mały lokal. Gdyby był większy, to by trochę to się inaczej rozkładało. Ale jest grubo. Ludzie tutaj przychodzą normalnie jak w McDonaldzie. To jest McDonald's w Bangladeszu. Ale piękne miejsce. Lubię właśnie takie miejsca lokalne z duchem czasu, z historią. Jedzonko przyszło. Widelca nie ma, łyżki nie ma. Wszystko ręką. Ręką można skropić. Testujemy. Ostre? Nie ostre. Cytrynką damy, a nie trochę ostre. Wszyscy patrzą, co ten gościu ostre trochę. Może będę miał szczęście, mięso mi się trafi. O, jest kawałek. Nice. Do you like this? I don't eat yet. Wow. Koleżka lubi. Zaprosiłem na jedzonko, bo robi kawał dobrej roboty. Uncommon. Good. Baraninka. Pyszna baraninka. Pycha. Chłopaki mówią, że to najlepiej, prawdopodobnie najlepsze biryani w całym Bangladeszu. Dobre, ale piecze w usta. Ale pyszne.
skali od 1 do 10, w skali jak to daleko, oceniam to na bite 10. Klimatyczne miejsce, smaczne jedzenie. Polecam. Śmieję się trochę, bo mam bekę z kolegi. Mam bekę z kolegi. Zapłaciłem za kolegę jeszcze 50, 20. Trzeba poczekać, ale śmieję się trochę, bekę z niego trochę cisnę, bo on strasznie nieśmiały do dziewczyn, a tam jest taka piękna dziewczyna. Tam jest taka piękna dziewczyna i ja mówię, że mu załatwię numer, a on mówi, że nie chce. Dobrze? 30, 60. Dobra, okej. Czekaj, schowam hajs. Przytrzymaj mordo. Schowam tylko pieniądz. Tutaj. Uczymy się kręcić, bo kolega youtuberem chce zostać. Będzie robił YouTube'a, więc i kręcić też trzeba się nauczyć. Czekajcie, muszę przyłożyć pieniądze, bo jak wszystko mam rozwalone, to później wiecie, to jest przypał. Nigdy z dokumentami, tak jak ja teraz mam wyciągnięte, nigdy z dokumentami tak na ulicy nie wyciągamy, zwłaszcza w starej dace. Bo później ludzie widzą, wiecie, gdzie macie pieniądze i jak dużo tych pieniędzy macie. To nie jest dobry ten. I jeszcze do tego dokumenty wiszą. Takich rzeczy nie robimy. Tylko kierownik tak może. Dobra. O, czekaj. Nakręć. O tej dziewczynie. What's your name? Abra? Abra. O tej dziewczynie mówiłem, o Habrze, żebym mu załatwił, ale nie chciał, no. Nice to meet you, Abra. Have a good day. Thank you. Widzicie? Szybka akcja Spławik Wędka. Patrzcie, sklep z podeszwami. Nie z butami, tylko z podeszwami. Jaką chcesz kupić podeszwę? To są szkładki akurat, ale tutaj podeszwy są, nie? Zobaczcie. To sobie możesz wybrać jaką chcesz. Jak się zeszła, doklejasz i masz. Mądre. Zobaczcie, przepraszam. Z takimi tymi. Na sandały, taka bardziej trekkingowa. Bardziej agresywna. No, koleżka tu sprzedaje. Proszę bardzo, turysta. Ale jaki spasiony. Droga w trakcie konstrukcji, w sensie w budowie, under construction. I temu jest brudna i temu jest rozwalona. To nie wygląda tak, wiecie, zawsze. Tutaj tworzą tą drogę dopiero, więc żebyście... Poland! Więc nie myślcie sobie, że to, wiecie, tak po prostu zawsze wygląda. Że to jest takie, wiecie, no taka... Ktoś by powiedział, o Jezu, jak tam jaka bieda. Ja muszę powiedzieć, że osobiście uważam, że Bangladesz, Dhaka, stolica Bangladeszu, wypada naprawdę, w mojej ocenie, bardzo dobrze. Fajki. Palą dużo, fajki na sztuki kupują. Obrazek straszny. Pamiętacie, jak mówiłem w Kalkucie, że mam taką złą energię tego miejsca? To tutaj wręcz odwrotnie. Tutaj w Dace czuję się wyśmienicie. Jeszcze jedynie muszę tylko i wyłącznie odpocząć, dobrze pospać, żeby się zregenerować. Dzisiaj w tym domu studenta nie mogłem pospać zbytnio. Chłopaki wcześniej wstali, przed 8. Ale mam nadzieję, że dzisiaj będę mógł się wyspać. O kurde, ale koleżka woreczek wiezie na głowie. Patrzcie, jak ziomek ściśnięty. O kurde, zaraz typa tam przyćwiartują. I drugi koleżka jeszcze. A tutaj Robert. Ale napiera. No i weź przejdź.
Jak dziecko zagubione się czuję. Trochę miejsca tutaj kolega dobrze się odnajduje w takiej dziczy, ale damy radę. Co to pierwszy raz? Pierwszy raz w takich koreczkach się manderko. Koledzy, starzy znajomi spod Łodzi. Kolega, szukamy miejscówek z sokiem. On mówi, że znam miejscówkę spoko z sokiem, a ja mówię, dawaj, to ja cię zapraszam, tylko prowadź. No i idziemy. Zauważcie jedną sprawę. Riksza kratami załadowana, a to oznacza, że się boją, że mogą, nie wiem, na przykład ukraść. Albo że okraść z pieniędzy, które gość ma w środku. Albo żeby czegoś nie wyciągnęli, jak jedzie. No więc takie zabiegi, one nie są przypadkowe, one są zawsze dla czegoś. Bo gdyby były tylko dla fanu, w sensie dla fanu nikt nie robi takich zabiegów jak kraty, bo musiałby zapłacić więcej. Musi zainwestować, żeby było bezpieczniej. Obstawiam, że chodzi bardziej o to, żeby po prostu jak już skończył robotę, żeby tego nikt nie ukradł. Bo taką... żeby nie rozkradł, nie zniszczył, nie pociął. Muezin nawołuje do modlitwy, a tutaj jak dziurę oznaczają. W prosty sposób i nikt się nie wwali. Ale muezin krzyczy, ja cię kręcę. Koleżka kupił trochę kurek i niesie do domu. Takie widoki z okna, zapomnij. A, tu koleżka ten prawie mnie przejechał. Idziemy dalej. Rzadko słychać tutaj klaksony. Głównie to słychać tylko i wyłącznie dzwonki tuktukarzy. Przepraszam, nie tuktukarzy, tylko ryksiarzy albo na rowerkach jak jeżdżą. I to jest takie przyjemne dla ucha. A wiecie, od czego wywodzi się w ogóle nazwa miasta Dhaka? Od świątyni, rzecz jasna muzułmańskiej, która nazywa się Dhaka Świeri. Dhaka Świeri. A co to za małe brzdączki? Co to za mały brzdączek? Patrzcie, ledwo wyciągnąłem baterię. Rozwaliła się całkowicie, spuchła, jak nie wiadomo co. Ale trzeba też powiedzieć, że używana non-stop przez ponad 2,5 roku. Może nawet 3 lata. Ale spuchła. Ledwo wyciągnąłem. O mały głos. Filmy by nie były kręcone, bo bateria tak się zaklinowała, że ledwo ją wyciągnąłem przy pomocy koleżków tutaj ze sklepu. Pożyczyli mi nożyczki, więc to wyciągnąłem, więc dało radę. Wiecie, że co roku populacja stolicy Bangladeszu, Dhaki, wzrasta o około 4%. To jest ogromna liczba. Udało się znaleźć miejscówkę z sokiem. Zaraz podpytamy, jakie smaki mają. What juice you want? Malta is orange juice. Mango? Papaya? Yeah, papaya. Papaya, perfect. Z papai wzięliśmy. Trzeba też wziąć pod uwagę, że pesteczki z papai są wysoce antypasożytnicze. Kolega rękawiczkę założył, będzie obierał.
Proszę, tu obskoczy zaraz. Pa. Czekając na soczek, trzeba nadmienić, że w Odace dziennie jeździ około 400 000 ryszy. Rzecz jasna, większość z nich nie ma żadnej licencji. Może powiedziałbym, że jakieś może 15, może 20% ma państwową licencję przemieszczania się i przewozu ludzi, ale fajna koszula. It's very nice. Very nice. I no, biznes się kręci. A tutaj ma kolega jakieś biryani. A, szukria. Koleżka ma biryani. Cheers. Soczek z papai. Swojego kumpla zaprosiłem. Test. O, ale gęsty. Nice. Odpoczywamy trochę, bo się nachodziliśmy. Smaczny. Lecę zapłacić. Patrzcie, jakie pieniądze. Grubo papierowe, aż się rozpływają praktycznie w dłoniach. Thank you. Dziękuję. Wiecie, kurde. Dobra, ja jadą chłopaki. Wiecie, że 25% mieszkańców stolicy to analfabeci, nie potrafią pisać i nie potrafią czytać w ogóle. Więc duży procent. Tutaj koleżka kulfi ogarnia, palcem przemyje, tu wyciągnął. Kulfi to jest na mleku, tak, mieszanka na mleku. Proszę. Zaraz zapytamy, ile kosztuje się zapłacić. How much? 20. Sprzedawca lodów. Kulfi się nazywają i gość to robi z mleka, doprawia to kardamonem, doprawia to szafranem czasami. Tutaj możecie zobaczyć takie czerwone kropeczki. Orzeźwiający. Pyszny. 20 taka, czyli 90 groszy. Pan tutaj ma tak schowane te lodziki, żeby były cały czas zamrożone. Tam w dole lód jest, więc chłodzi. Szukria. Tutaj się wsiada na łodzie. No i my będziemy kombinować, żeby znaleźć taką łódź i popłynąć na południe Bangladeszu, co jest jednym z takich ciekawszych i dziewiczych w ogóle widoków w tym kraju. Zaraz zobaczymy, czy się uda kupić bilet, zamówić na poniedziałek. Kurczę, żeby zobaczyć, wejść tutaj trzeba 10 zapłacić, 50 groszy. Nie skumałem, bo ja to głównie za niego płacę, bo on mi bardzo dużo pomaga i bardzo go doceniam za to. Ale tutaj nie zdążyłem. Uprzedził mnie. Te duże statki nazywają lążami i one czasami w ogóle pływają po półtorej doby w jedną stronę. Można w nich spać. Dość powszechny w ogóle system tutaj przemieszczania się w Bangladeszu. Nie wiem, czy wiecie, ale Bangladesz w średniowieczu był nazywany Wenecją Wschodu. Miasto Dhaka było jednym z najlepiej rozwijających się miast na wschodzie. Czekają ludzie, żeby się przemieścić. Taki pociąg z Bangladeszu. Ale tam musi być rozpierdziel. Miejmy nadzieję, że się uda kupić bilet i pokazać wam od środka, jak to wygląda. Ja z moim szefem, salam alejkum. O kurde, się poruszyło. Koleżka to ananasy. Ananasy sprzedaje. Idzie, ale ty... Idziemy? Nie. Nie wiem, ty, a jak odpłynie? Come on, odpływa. Odpływa. Trzeba spadać, ty, odpływa. Nie można wchodzić, ty. Odpłyniemy i będzie beka, stary. No. Trzeba zabierać. We can visit it. Idziemy dalej, bo jeszcze odpłyniemy, będzie przypał, a mój plecak został gdzieś tam, wiecie, w mieście. Najtańszy bilet
średnia, wyższa klasa, wyższa, średnia, wyższa klasa. Most luxurious in the behind. Okay. This costs like one cabin, I'd say that 5,000 taka. Najbardziej luksusowe na tyle są, kosztują 5000. To jest największa lounge'a, nie wiem jak to nazwać, prom. But this is Oni not nazywają the to most lounge. biggest. Mówi, że nie największa, to jest wielka, ale nie największa jaka jest ogólnie dostępna. Ale przyznam, że robi wrażenie. Today is also the biggest. Also the biggest launch is here. Czyli największa Yeah, też yeah. jest w sporcie. Super, zobaczymy. Powiem wam, że te promy są... bo to są promy rzeczne. To idzie kanałami i powiem wam, że one są super porysowane, poobijane, ale nie ma co się dziwić. Zobaczcie jak na ścisku stoją w porcie. A tutaj daktyle sprzedaje, a ten pan krzyczy salam alaikum. Walaikum assalam, Barigoi. Your country name? Poland! Akela. Akela, ala habis. I poszli. A koleżka dalej drze się. Z jednej strony na rzeki, na drugą można się przedostać takimi małymi łódkami. To jest taksówkarz. Poszedł. Teraz wiecie, czemu to się nazywało niegdyś Wenecją Wschodu. W sumie wygląda jak Wenecja. Ale po drugiej stronie nie wiem, czy widzicie porzucone promy, porzucone statki, porzucone łódki. Stare, nieprzydatne już. Co zrobić ze śmieciami? Wyrzucić do wody. Ale reklamówki to nie wyrzucamy. Zobaczymy. Wyrzuci reklamówkę? Wyrzucił z reklamówki i drugą wrzucił do drugiej. Pierwszą do drugiej wrzucił. Zawiąże. Wyczyścił. No, obserwujecie, koleżko. I wyczyścił podłogę czysto i zabrał 10 punktów dla Bangladeszu za to zachowanie. Bardzo ładnie, szacunek na osiedlu. Młode chłopaczki po kanale pływają, plastiki zbierają. Zarabia się od młodego zamiast siedzieć w domu. Szacunek. Trochę speszeni mną. Ale dzięki temu, że oni zarabiają na plastiku, no to te kanały są czyste. Bo ten plastik po prostu nie wędruje tutaj na prawo i na lewo. Dobra, moi drodzy. Jedziemy zabrać plecak do miejscowej, w której go zostawiłem. Do Amana, tego ziomka, który ma ten akademik. I lecimy do mojego ziomka domu. Mam dzisiaj zaproszenie u mojego kumpla. Oczywiście nie jestem w stanie nawet zobaczyć jego mamy, bo rodzina super tradycyjna, ale i tak się cieszę, że będę mógł go odwiedzić, kimnąć u niego. I co jeszcze? A, jeszcze miałem powiedzieć. Zgadnijcie, moi drodzy, na sam koniec filmu, ile będziemy jechać 10 km o godzinie 17, bo już jest 17. 10 km stąd do jego domu. Transportem publicznym, czyli autobusem miejskim. Ile będziemy jechać autobusem miejskim do jego domu? 10 km. Zgadujcie. Do następnego odcinka. Zostawcie łapę, komentarz oczywiście. Pozdro.